Najmniejsze dokumenty, kartki, listy, niewielkich rozmiarów zapiski. Relacje z obozów śmierci, wywiady z uciekinierami z masowych egzekucji. Rodzinne listy pisane tuż przed likwidacją gett. Kartki wyrzucone z transportów na śmierć. Przemierzyły daleką drogę, zanim dostały się w ręce członków grupy Onek Szabat. Czasem nie wiemy nawet, jak dotarły do Warszawy. Te niepozorne dokumenty przyniosły do warszawskiego getta hiobowe wieści o pustce i śmierci żydowskich dzielnic, sztetli, rodzin. Przed członkami grupy Onek Szabat stanęło nowe wyzwanie – dokumentować zagładę i zachować pamięć o zamordowanych. Słuchali świadectw ocalałych świadków, notowali liczby zamordowanych, spisywali adresy bez mieszkańców. Sami mierzyli się z ciężarem usłyszanych zeznań, jednak kontynuowali pracę ze świadomością ich przyszłego celu. Latem 1941 roku w getcie warszawskim pojawiły się niepokojące informacje przychodzące ze wschodnich terenów okupowanej Polski. Obszar Kresów w wyniku akcji Barbarossa, czyli ataku III Rzeszy na ZSRR, został zajęty przez Wehrmacht. Oddziałom wojskowym towarzyszyły specjalne jednostki, Einsatzgruppen. Ich głównym celem było mordowanie ludności żydowskiej, a liczba ofiar wynosi nawet do 1,5 miliona. Jedną z takich zbrodni była eksterminacja Żydów z Litwy w podwileńskich Ponarach. W październiku 1941 roku do getta w Warszawie przyjechał Ari Wilner. Jego relację o masowym mordzie Żydów wileńskich zanotował Dawid Fligelman. Czytamy w niej. Do Wilna przybyła kobieta, która zdołała się przez przypadek uratować. Została bowiem przywalona podczas egzekucji przez 100 martwych ciał, spod którego udało się jej wygrzebać i dotrzeć do miasta w ubraniu przeżartym przez proszek dezynfekcyjny, którym zabitych posypywano. Wypadki te wydarzały się odtąd coraz częściej. Egzekucje odbywały się w Ponarach. Początek 1942 roku przynosi kolejne zatrważające wiadomości do warszawskiego getta. Przybyła tu pierwszy uciekinier z obozu śmierci, Szlama Berwiner, zwany Szlamkiem. Był mieszkańcem Izbicy Kujawskiej, przywiezionym do Kulmhof, pierwszego obozu śmierci w Chełmie nad Nerem. W styczniu 1942 roku uciekł z obozu i złożył relację o pracy w Sonderkommando i grzebaniu zwłok. Jego relacje spisują Hersch i Bluma-Wasserowie. Notują każdy niuans językowy, jednocześnie zmagając się z tym, co mówi do nich Szlamek. Podczas obiadu doszła do mnie smutna wiadomość, że moi kochani rodzice i mój brat leżą już w grobie. O pierwszej byliśmy znów przy robocie. Starałem się podejść bliżej do zmarłych, by po raz ostatni zobaczyć moich najbliższych. Z mojej rodziny, która liczyła 60 osób, jestem jedynym żyjącym. Osobliwym przykładem są kartki wyrzucone z pociągu na trasie transportu Żydów z getta w Płońsku do Auschwitz w dniach 15-16 grudnia 1942. To ostatnie dokumenty pozwalające dokończyć historię płońskich Żydów. Listy pisane są na skrawkach papieru i pocztówkach. Dawid, Laja, Gitla, Guta, Marek i nieznany autor kreślą w pośpiechu ostatnie słowa pożegnania. Informują o trasie deportacji, przeczuwają najgorsze. Świadomi niepewności losu pragną zawiadomić bliskich, zostawić po sobie ślad, chociaż nie mają żadnej pewności, że list zostanie odczytany. Proszę kartkę wrzucić do najbliższej skrzynki pocztowej. Płońsk, 16 grudnia 42. Jest rano. Jesteśmy w wagonie z całą rodziną. Wyjeżdżamy ostatnią turą. Płońsk jest oczyszczony. Proszę wejść do Barnów, Niska 6 i oddać im ukłony. Relacje świadków zagłady to wyjątkowa kolekcja dokumentów w archiwum Ringelbluma. Są nie tylko niepodważalnymi dowodami zbrodni na Żydach, ale przede wszystkim szczególnym rodzajem świadectwa, pisanego w obliczu śmierci. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się, oglądając nasze inne filmy edukacyjne, a także odwiedzając Żydowski Instytut Historyczny imienia Emanuela Ringelbluma w Warszawie. Zapraszamy do wizyty, a także sprawdzenia naszej strony internetowej, mediów społecznościowych i zapisania się do newslettera.